Dzień dobry. Duże spadki na rynku oraz duża panika to tylko jeden kierunek, na który możemy patrzeć. Teraz Bitcoin znajduje się w miejscu, w którym był przy 20 tysiącach w 2021 roku. 4 miesiące później osiągnął 66 tysięcy oraz przy $1300 w 2017 roku, a potem osiągnął 20 tysięcy 8 miesięcy później. To oznacza, że według cykliczności szczyt BTC jeszcze nie został osiągnięty, a to, co widzimy, to korekta, której oczekiwaliśmy. Czy rozumiesz, co to oznacza? Że jeżeli cykl się potwierdzi, to BTC osiągnie w tym cyklu około 200 tysięcy dolarów. Ale przejdźmy teraz do aktualnej ceny i analizy tego, co się stało. Oraz przypomnimy sobie, dlaczego BTC z roku na rok robi coraz więcej. Bitcoin. Gwałtowny spadek ceny i analiza wskaźnika RSI. Ostatnie dni przyniosły znaczące zmiany na rynku kryptowalut, szczególnie w przypadku BTC. Gwałtowny spadek jego ceny wywołał ekstremalne fluktuacje na wskaźniku RSI, który jest kluczowym narzędziem analizy technicznej mierzącym siłę trendu cenowego. Na wykresie godzinowym wskaźnik RSI dla Bitcoina spadł z poziomu 81,7, co oznaczało stan wykupienia, do zaledwie 16,6, wskazując na wyprzedanie. Taki szybki spadek jest rzadkością i obrazuje dynamiczny charakter obecnego rynku kryptowalut. Kluczowe poziomy, które analizują tracerzy, to granica 30, wyprzedanie, punkt środkowy 50 oraz poziom 70, wykupienie. Przekroczenie tych progów często interpretowane jest jako sygnał do potencjalnego odwrócenia trendu. W przeszłości tak niski poziom RSI wystąpił, gdy Bitcoin był wyceniany na 60 tysięcy dolarów. To sugeruje, że obecne warunki rynkowe mogą sprzyjać krótkoterminowemu odbiciu cenowemu. Analitycy, tacy jak Bitcoin Miner, zauważają wyzerowane wskaźniki RSI na wykresach godzinowych i 4-godzinnych, co może sygnalizować nadchodzące zmiany. Trader David Cox również wskazuje na podobne odczyty na 6-godzinnych przedziałach czasowych, sugerując potencjalne odwrócenie trendu. RSI na poziomie wyprzedania często zwiększa oczekiwania na wzrost cen, zwłaszcza wśród uczestników rynku, którzy postrzegają to jako okazję do zakupu. Teraz słuchajcie uważnie i zapamiętajcie, że jednak niektórzy eksperci ostrzegają, że przed BTC mogą wystąpić dalsze spadki, zanim osiągnie nowe rekordowe poziomy cenowe. Scenariusze rynkowe są zróżnicowane, a prognozy dla Bitcoina obejmują zarówno potencjalne odbicia, jak i kontynuację spadków. Także drogi są dwie. Popularny trader Blantz, bazując na teorii fal Elliotta, przewiduje nowe minima w ciągu najbliższych 2 tygodni, zanim rynek zacznie się stabilizować. Jego analiza sugeruje, że po fazie spadków możliwe jest ustanowienie nowych historycznych szczytów cenowych przez BTC. Niektórzy inwestorzy przewidują, że cena Bitcoina może spaść nawet do poziomu 80 do 90 tysięcy dolarów, zanim rynek znajdzie solidne wsparcie. Z drugiej strony, wskaźniki takie jak RSI oraz napływy do funduszy ETF mogą zwiększać nadzieję na krótkoterminowe odbicie. W miarę jak rynek się rozwija, kluczowe będzie obserwowanie nie tylko wskaźnika RSI, ale także innych czynników wpływających na cenę Bitcoina. Korzystam z przejścia do następnej części tematu i dziękuję Wam bardzo za subskrypcję oraz komentarze. Ostatnim tematem będzie Bitcoin w dłuższej perspektywie, trend wzrostowy i zainteresowanie firm oraz rządów. W dłuższej perspektywie Bitcoin nieustannie zmierza w górę. Jego wzrost jest zauważalny od momentu powstania, a coraz więcej inwestorów dostrzega potencjał tej kryptowaluty. Firmy zaczynają przyjmować Bitcoina jako formę płatności, widząc w nim alternatywę dla tradycyjnych walut. Rządy również zaczynają zwracać uwagę na Bitcoin, co prowadzi do rozważań na temat regulacji dotyczących kryptowalut oraz badań nad własnymi cyfrowymi walutami. Ale zaznaczam, że trzeba pamiętać, że cyfrowe waluty rządów mają bardzo dużo ograniczeń i są programowalne. Możecie zajrzeć do filmu, który teraz się tu wyświetla, który dużo Wam wyjaśni. Zainteresowanie Bitcoinem rośnie w różnych sektorach, a firmy technologiczne są w czołówce tego trendu. Wiele startupów rozwija innowacyjne rozwiązania oparte na blockchainie, co przyciąga inwestorów instytucjonalnych. Fundusze hedgingowe zaczynają inwestować w kryptowaluty, co zwiększa zaufanie do rynku kryptowalutowego. Wzrasta liczba platform wymiany kryptowalut, co umożliwia łatwiejszy dostęp do Bitcoina. Wiele osób zaczyna inwestować w kryptowaluty jako formę zabezpieczenia, postrzegając Bitcoin jako cyfrowe złoto ze względu na jego ograniczoną podaż. Z każdym rokiem rośnie liczba użytkowników kryptowalut, a edukacja na temat Bitcoina staje się coraz bardziej powszechna.
Coraz więcej uczelni oferuje kursy związane z blockchainem i kryptowalutami, co zwiększa świadomość na temat tej technologii. Wzrost zainteresowania prowadzi do większej akceptacji, a firmy finansowe zaczynają oferować usługi związane z kryptowalutami. To sprawia, że Bitcoin staje się bardziej mainstreamowy. Wzrasta liczba portfeli kryptowalutowych, co pozwala użytkownikom na bezpieczne przechowywanie swoich BTC. To zwiększa poczucie bezpieczeństwa inwestorów, którzy korzystają z tej kryptowaluty do międzynarodowych transakcji. Bitcoin jest tańszą alternatywą dla tradycyjnych metod przesyłania pieniędzy, umożliwiając szybkie i łatwe transakcje. Wzrost liczby akceptujących Bitcoin sprzyja jego adopcji, a wiele sklepów online i stacjonarnych zaczyna przyjmować tę kryptowalutę. Rządy dostrzegają potencjał Bitcoina w gospodarce, a niektóre kraje zaczynają regulować rynek kryptowalut, co może prowadzić do większej stabilności. Wzrost zainteresowania ze strony mediów również ma znaczenie. Więcej informacji o BTC pojawia się w wiadomościach, co przyciąga nowych inwestorów. Coraz więcej osób traktuje Bitcoin jako aktywo inwestycyjne, a wzrost wartości tej kryptowaluty przyciąga uwagę analityków. Wzrost liczby wydarzeń związanych z kryptowalutami, takich jak konferencje i meetupy, przyciąga entuzjastów, sprzyjając wymianie wiedzy i doświadczeń. Zainteresowanie BTC nie ogranicza się tylko do inwestycji. Wiele osób angażuje się w rozwój technologii blockchain, co prowadzi do innowacji w różnych branżach. Wzrost wykorzystania Bitcoina w handlu detalicznym jest zauważalny, a coraz więcej sklepów stacjonarnych akceptuje płatności w Bitcoinie, co ułatwia życie konsumentom. Wzrost liczby aplikacji mobilnych związanych z BTC umożliwia użytkownikom łatwe zarządzanie swoimi inwestycjami. Wiele osób korzysta z BTC jako formy oszczędności, a wzrost liczby partnerstw między firmami a platformami kryptowalutowymi sprzyja dalszemu rozwojowi rynku. Bitcoin staje się coraz bardziej akceptowany w różnych krajach, a wiele rządów bada możliwość legalizacji kryptowalut, co może zwiększyć ich popularność wśród obywateli. Wzrost liczby inwestycji w projekty związane z blockchainem wskazuje na rosnące zaufanie do tej technologii. Wiele osób dostrzega w Bitcoinie przyszłość finansów, a jego decentralizacja przyciąga zwolenników wolności finansowej. Wzrost liczby społeczności online skupionych na Bitcoinie sprzyja wymianie informacji i doświadczeń, co z kolei zwiększa edukację na temat kryptowalut. Wiele osób angażuje się w działania promujące kryptowaluty, co zwiększa ich widoczność w społeczeństwie. BTC staje się symbolem nowoczesnych finansów, a jego historia przyciąga uwagę mediów. Wiele osób chce być częścią tej rewolucji, a wzrost liczby inwestycji w edukację na temat kryptowalut prowadzi do lepszego zrozumienia rynku. W dłuższej perspektywie Bitcoin ma przed sobą obiecującą przyszłość. Jego rozwój oraz rosnące zainteresowanie ze strony firm i rządów mogą przyczynić się do dalszego wzrostu wartości tej kryptowaluty. W 2015 roku cena Bitcoina wahała się, ale średnio wynosiła około $500 amerykańskich. Cena BTC teraz na dzień dzisiejszy, 8 stycznia 2025 roku, waha się około $95,000. Tak więc Bitcoin na przestrzeni 10 lat zdrożał o ponad 200 razy. Nie istnieje nic, co mogłoby wygenerować takie zyski. Na sam koniec dodam, że jeżeli 10 lat temu mielibyście na koncie $100, to teraz po 10 latach też macie $100. Jeżeli ktoś inwestuje te pieniądze, to po kilku latach może spodziewać się sporych zysków. Do następnego i pozdrawiam wszystkich.